Witam, dzisiaj sobie odpalimy moją lampę, jedną z moich Petromaxów, lampę ciśnieniową. To jest taki sztandarowy przykład tej lampy HK500 w wersji 829B, czyli wersja wojskowa. Pierwotnie przeznaczona do zastosowania z benzyną, czyli to oznaczenie B. Jak się tutaj w końcu lat 60. Bundeswehra, która oczywiście używała tych lamp, w wyniku kilku nieszczęśliwych wypadków zabroniła użytkowania tego paliwa, no i zaczęto już na masową skalę stosować naftę bądź parafinę. No można by powiedzieć, że to jest lampa naftowa, ale której działanie jest w pewien sposób wyjątkowe, bo całe te paliwo, ta nafta musi najpierw przejść w stan gazowy. To oczywiście umożliwia nam ten tutaj parownik. Później ten gaz mieszany jest z powietrzem, no i trafia do siateczki katalitycznej, która oświetla nam już pomieszczenie. Różnica w świetle jest drastyczna. Myślę, że akurat w tej wersji lampy to jest prawie 400 W światła, także w porównaniu z taką klasyczną lampką naftową, to jest olbrzymia różnica. A co zresztą zobaczymy. Pierwsze, co musimy zrobić w przypadku tego typu lamp, to wytworzyć ciśnienie w zbiorniku. Do tego służy tutaj właśnie ta pompka. No i nanometr, który informuje nas, jakie jest aktualnie ciśnienie. Musimy teraz te ciśnienie doprowadzić do poziomu 2 atmosfer. Odpalimy później sobie tak zwany rapid, taki palnik, który podgrzeje nam ten parownik. No i po 60 sekundach podgrzewania puścimy paliwo. Ono wypełni jak gdyby ten parownik, przejdzie w stan gazowy. No i tak sobie rozmawialiśmy wcześniej. Mieszaninie powietrznej razem z mieszaniną powietrzną dotrze do tej siateczki katalitycznej. Można sobie oczywiście ułatwiać życie, bo są jeszcze oczywiście tutaj dostępne w handlu elementy, części tych lamp, szczególnie na rynku niemieckim, także są takie zaworki do nabycia, które można stosować z takimi normalnymi pompkami nożnymi bądź ręcznymi. Traci trochę oczywiście to wszystko na klimacie. Ja tego nie stosuję. Jeżeli ktoś tak bardziej strony praktycznie do tego podchodzi, chce stosować te lampy przy okazji jakichś, letnich ognisk, można sobie ułatwić życie, dlaczego nie? Ja wolę jednak taką klasykę i tradycję, jeżeli chodzi o używanie tych lamp. To pierwsze, co robimy, zwiększamy ciśnienie. Trochę się trzeba napompować. Prawie 1 atmosferę mamy. To jest akurat lampa, którą dokładnie wyregulowałem. Wymieniłem elementy, które były jakieś felerne. Te wszystkie pompki, skórki tłoczka, to wszystko wymaga przesmarowania. Wymienienia pewnych elementów, o tych już nie będę dzisiaj mówić. Już mamy takie ciśnienie 1,5. Nie wiem, czy to dobrze widać. Coś tam chyba widać. Odpalimy w związku z tym rapid i będziemy przez 60 sekund podgrzewać ten parownik. Powoli pompując powietrze, bo jednak ten rapid zużywa trochę tego ciśnienia. Ja tu mam taką zapalniczkę żarową do tego. Powoli schodzi to ciśnienie. Spróbuję pompować.
paliwo do parownika. Zamykamy rapid. I ona się jeszcze trochę, ta siateczka nam rozgrzeje. I będziemy pompować powyżej 2 atmosfer. Zgasiliśmy światło. Rozświetlamy teraz kuchnię tylko światłem samej lampy. Pompuję trochę jeszcze tego powietrza. No i tak świeci ten Petromax. Możemy się przejść trochę z tym światłem. Jak widać, światła jest sporo. Jest specyficzne, klimatyczne oczywiście. Napad wydaje trochę tych dźwięków, takie specyficzne syczenie. No, ogólnie ma to wszystko swój urok. Jest w pewien sposób piękne i wyjątkowe dla tego typu urządzeń. No to jest element świata, który przeminął, który w jakiś sposób był ciekawy. Pewne rzeczy niestety odchodzą z czasem. To jest jedno z takich urządzeń, które również odeszło. Ja mam takich kilka, może w przyszłych kolejnych filmikach będę pokazywał inne moje kolekcje, zbiory. Może zobaczymy, jak się taką lampę w cudzysłowie stawia na nogi. Niektóre mają po 50-60 lat. Tym bardziej warto coś takiego posiadać ze względu na wartości kolekcjonerskie. No i zobaczymy. Może jeszcze się tym pobawimy. Do zobaczenia.